Co jest charakterystyczne, jeśli chodzi o czas, o ujęcie czasu w Jak być kochaną? Otóż pojawia się forma, w tym filmie po raz pierwszy u Hasa pojawia się forma retrospekcji, jako wizualizacja wspomnień. Bohaterem jest kobieta, aktorka grana przez Barbarę Kraftówną, która opowiada sobie, właściwie sobie i widzom przy okazji, historię swojego życia. Pretekstem do tej opowieści staje się lot, który odbywa do Paryża blisko 20 lat po wojnie. A więc tak naprawdę pierwszym tematem tego filmu jest pamięć osoby, pamięć człowieka. I ta pamięć jest, można powiedzieć, pryzmatem skupiającym rzeczywistość i w pewnym sensie właśnie zasadniczym tematem tego filmu. Pamięć ta dotyczy przede wszystkim okupacyjnych losów owej bohaterki, jej młodości, tragicznej miłości oraz tego, co wydarzyło się po wojnie w związku z tymi wydarzeniami, które zaistniały już w czasie wojny. A więc czas w tym filmie w jakiejś mierze pojawia się w pewnym dynamicznym splocie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. One są ze sobą powiązane. Ten lot samolotem, który odbywa Felicja, bo tak się nazywa główna bohaterka, przynajmniej takie jest jej imię, jako bohaterki słuchowiska radiowego, bo bohaterka jest aktorką. Ten lot samolotem, który odbywa Felicja, jest jakąś metaforą ruchu w przód, a zarazem, czyli w przyszłość, prawda? Ale zarazem uruchamia mechanizmy pamięci. I Has, mimo że w sposób taki bardzo prosty, jednak wydaje się, że znakomicie pokazał ten mechanizm, nie lubię tego słowa, ale tak to nazwijmy, mechanizm pamięci. Mamy tutaj, można powiedzieć, że procesy żywej ludzkiej pamięci unaocznione w różnej skali intensywności. I o tym już będzie mówiła nam właściwie pierwsza scena tego filmu i pierwsze sceny na lotnisku, tuż przed wylotem. Pojawi się taki błysk dawnej, minionej przeszłości, później ruch w przód związany z lotem i wychyleniem się w przyszłość i stopniowo wraz z bohaterką zanurzymy się w przypomnienie, w wizualizację tego przypomnienia, tego czasu minionego. Ten czas miniony zostanie uobecniony za pomocą mechanizmów pamięci i mechanizmów narracyjnych, które Has uruchamia w swoim filmie. Trzeba pamiętać o tym, że takie uobecnienie i uruchomienie tych mechanizmów pamięci, przypomnienie, jest oczywiście związane w naszym życiu również z procesem wyobraźni, prawda? Ta pamięć jest gdzieś utajona i wyobraźnia w jakiś sposób uczestniczy w przywoływaniu, w unaocznianiu tego, co wydarzyło się, a co tkwi gdzieś w tej naszej pamięci. W związku z tym również niewątpliwie ta pamięć nasza osobowa, jednostkowa ma nieuchronnie subiektywny charakter. I to Has również będzie nam pięknie pokazywał i w dość prosty, klarowny bardzo niezwykle sposób. Można powiedzieć, że samolot i Felicja w nim to jest niby kapsuła pamięci podążająca w przyszłość, a retrospekcje to przeszłość, która nieustannie podąża w przyszłość. W ten sposób czas pokazany zostaje jako pewien splot, jako żywy splot teraźniejszości, uobecnionej przeszłości i wychylenia w przyszłość. Mówię o tym dlatego, że ten problem czasu Has studiował w sposób znakomity przez całą swoją twórczość, obsesyjnie i bardzo dokładnie. I mi się wydaje, że ta jego twórczość, jeśli chodzi o filozofów, czy literatów, czy artystów, kina również, można porównać, nie wiem, z pisaniem Bergsona na temat pamięci, czy z pisaniem literackim Prousta, którzy bardzo również dokładnie analizowali te wszystkie zjawiska, czy choćby na przykład z twórczością Andrzeja Tarkowskiego. No, chociaż Has jakby stosuje ma własne pole zainteresowań. A więc pamięć jako fundament osoby, ale zarazem pamięć jako bolesne piętno. Ten subiektywny charakter pamięci i to, że pamięć łączy się z wyobrażeniem o własnym losie. Będziemy mieli takie na przykład dwie sceny, kiedy bohaterka jedzie ze swoim z drugim bohaterem, granym przez Cybulskiego,
będzie scena w dorożce, ona będzie 2 razy się pojawić w tym filmie, będzie troszeczkę inaczej pokazywana i będzie inny dialog, inny tekst towarzyszył inne słowa będą towarzyszyły tej scenie, tej samej, temu samemu wydarzeniu. To już bardzo subtelnie świadczy o tym, że to przypomnienie może się różnić, prawda? Że ma subiektywny charakter, charakter naszej pamięci ma pewien subiektywny rys. Ale oczywiście ważne jest, czego dotyczy ta pamięć. Przede wszystkim jest to historia młodzieńczej miłości do mężczyzny. Do aktora Wiktora Rawicza, którego gra tutaj Zbigniew Cybulski. Jest to historia poświęcenia się i niemal całkowitego zatracenia nawet, można powiedzieć, w tej miłości. Bo ważny motyw ofiarowania tu się pojawia, myślę. Nie pierwszy raz zresztą i nie ostatni w filmach Hasa. Mamy więc jakoś bardzo pięknie wizualizowana, czy pokazywana czystość wielkiego, ale nieodwzajemnego uczucia i zarazem subiektywne również motywacje dotyczące tego uczucia i tej relacji dwojga osób. Co znakomicie oczywiście tutaj wygrała Barbara Kraftówna. Uważa się, i to oczywiście jest bardzo uzasadnione, że jest to jedna z najbardziej znakomitych kreacji kobiecych, aktorskich w ogóle w historii polskiego kina. Myślę, że dużo można było o tym mówić i nawet napisać i myślę, że już też trochę zostało na ten temat napisane. Ważny jest również historyczny kontekst tej indywidualnej przede wszystkim historii. I niewątpliwie Has pokazuje nam tutaj indywidualne, osobiste doświadczenie wojny. Ja nie będę się rozwodził na ten temat, myślę, że to będzie doskonale widoczne, jak Has skrótem, ale bardzo sugestywnie pokazuje to, co działo się z ludźmi w czasie wojny, w takim wymiarze osobistym. Pokazuje lęk, zagrożenie nieustanne. Również pokazuje zniewolenie całą sytuacją wojenną. Siła jednak tego filmu, wydaje mi się, że tkwi tak naprawdę w ukazaniu tragicznego splotu indywidualnych losów ludzi. Bo to nie będzie tylko historia Felicji, mimo że ona będzie, pamięć Felicji będzie tutaj, jej osobiste przeżycia będą tutaj głównym pryzmatem skupiającym wszystkie sensy, najpierw wydarzenia, później sens. Że ważne jest tutaj pewne uwikłanie bohaterów, a przede wszystkim Felicji, w pewien splot wydarzeń, który można w jakiejś sensie porównać do tragicznego splotu, gdzie następuje, jak wiadomo, czy gdzie ma miejsce brak możliwości pozytywnych wyborów. I mi się wydaje, że to będzie też widoczne do zauważenia w tych przeżyciach i w tej sytuacji, w której znajdzie się Felicja. Więc będziemy mieli do czynienia z pewnym rodzajem niezawinionej winy głównej bohaterki, który ona sobie przez cały ten lot próbuje uzmysłowić, dlaczego tak, a nie inaczej potoczyły się jej losy i nie może znaleźć tak naprawdę jednej odpowiedzi jasnej. W to tragiczne uwikłanie, w ten tragiczny splot uwikłany będzie również drugi główny bohater, Wiktor Rawicz, grany przez Cybulskiego. Ale myślę, że to odwołanie do pewnego tragicznego splotu, rodem być może gdzieś daleko z tragedii właśnie, niemal antycznej może tragedii. O tym nie świadczy tylko to, co dzieje się z bohaterami, ale być może również ukształtowanie fabuły, bo ten film jest niezwykle precyzyjnie skonstruowany przez Hasa. A więc jeżeli można powiedzieć, że jest to dzieło filmowe jako pewien rodzaj tragedii, a więc również sztuki poetyckiej. To jest ważne, bo Has był przede wszystkim artystą kina i Has uważał, że to sztuka może dać prawdziwe świadectwo czasów oraz być może doprowadzić do pewnego oczyszczenia nie tylko bohaterów, ale być może widzów, tak jak to miało miejsce w przypadku tragedii, prawda? Na czym może polegać to ewentualne podobieństwo filmu dalekie, prawda, paralelne podobieństwo do schematu tragedii? Otóż pojawia się w tym filmie bardzo precyzyjny układ zdarzeń oparty na łańcuchu zaskoczenia i konieczności, w którym dokonuje się wpędzenie wartościowych ludzi w nieszczęście. Ich działanie prowadzi do zniszczenia i odmiany losu. No, tak to bywa
w tragedii. Ale jest w tym filmie jeszcze druga warstwa, oprócz tej osobistej, wojennej historii głównych bohaterów. Pojawiają się tam, ponieważ oni są aktorami, pojawia się tam odniesienie do Hamleta. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne do sztuki Szekspira, do dramatu Szekspira. I to w jakiś sposób wzmacnia kontekst znaczeń niewątpliwie. Już jeden z pierwszych słów Felicja Kraftówna mówi od Ofelii do Felicji, czyli jak być kochaną. Ironicznie zaznaczając w ten sposób pewną przemianę związaną ze swoimi przeżyciami i z czasem, który upływa i który zmienia trochę charakter. To uczucie Felicji można w pewien sposób porównać do tego, co działo się, chociaż może nie jest to aż tak, nie prowadzi to aż do tak tragicznych konsekwencji, bo Ofelia, jak wiadomo, umiera, popełnia samobójstwo, prawda? Natomiast można w pewien sposób porównać do losu Ofelii. Jest tutaj miłość, jest ofiara, jest uwikłanie w pewien splot właśnie wydarzeń. Coś, co prowadzi bohaterkę do samych granic rozumienia, prawda? Na skraju obłędu, a zarazem przejawia się w tym jakaś ironia głęboko pojęta, ironia ludzkiego losu, niewiadoma ludzkiego losu. Ale tą paralelę można również zobaczyć w stosunku do drugiego bohatera, którego gra Cybulski. Z pozoru będzie się wydawało, że Wiktor Rawicz, który gra na scenie, ma grać Hamleta, z pozoru będzie się wydawać, że on hamletyzuje, czyli jak to się mówi popularnie, wykazuje brak woli, działania, zanurza się w rozpacz, prawda, w niemoc i tak dalej. Ale w pewnym momencie pojawią się tam ważne słowa, cytat z Hamleta. Cybulski powie takie słowa: wam, co stoicie tu bladzi, drżący, tylko jak niemi widzowie tragedii, mógłbym ja, gdybym miał czas, wiele rzeczy powiedzieć, ale śmierć, ten srogi kapral stoi nade mną. I wydaje się, że to są słowa, no jest to taki popis aktora, tak, który popisuje się przed swoimi kolegami. Wydaje mi się, że te słowa są o tyle ważne, że jeżeli sięgniemy do Hamleta, to one się pojawiają w bardzo ważnym momencie tej sztuki. Wtedy, kiedy Hamlet już umiera i wtedy, kiedy powołuje swojego przyjaciela Horacego na świadka swojej historii. Świadka swojej historii i świadka, co ważne, historii Królestwa Danii. Źle się dzieje w państwie duńskim, prawda? To wiemy. I wydaje mi się, że to jest taki ważny sygnał, który Has poprzez swojego bohatera kieruje nie tylko do Felicji, która słucha tego, i do kilku aktorów zgromadzonych wokół Wiktora Rawicza, ale chyba kieruje do widza, jako właśnie tego świadka historii. Być może tak jest. No właśnie, ta postać Wiktora jest chyba nie mniej tragiczna niż postać grana przez Kraftówną, postać Felicji. W jaki sposób ich los dopełnia się podobnie, jak jest to u Szekspira w Hamlecie, w konfrontacji z pewnym moralnym wymiarem czasu. Hamlet po pierwszym spotkaniu ducha swojego ojca mówi: ten czas jest kością wyłamaną w stawie, jak można liczyć, że ja go naprawię? Musi się mierzyć z tym czasem, w którym panuje całkowite odwrócenie porządku moralnego, prawda? W jaki sposób podobnie dzieje się w tym filmie. Zatem chodzi tu też, podobnie jak było w dramacie szekspirowskim, czy też w tragedii antycznej, o pewien szerszy, wspólny, społeczny i historyczny kontekst, o pewną wspólnotę doświadczeń, ale również o różnicę pomiędzy tymi doświadczeniami. Teraz ważny jest kontekst wojny. Pojawi się taki motyw różnych doświadczeń wojennych. Felicja będzie leciała z człowiekiem, który okaże się byłym pilotem RAF, który spędził wojnę za granicą. Pojawi się czynnie walcząc, tak? Pojawią się dwa odmienne przeżycia tych strasznych wojennych doświadczeń i wydaje się tak na pierwszy rzut oka samej Felicji, że no one są nieprzystające do siebie, że nie ma pomiędzy nimi porozumienia, że te losy jakby są nie do zakomunikowania.
wydaje się jednak, że w pewnym momencie Felicja jednak zrozumie, że tak być może nie jest, że nie tylko jej tragedia no, była niepowtarzalna, prawda, i że te losy... No, tu się pojawia pewne pytanie, czy te losy indywidualne można zakomunikować, można je zrozumieć. To jest fundamentalne pytanie również w ogóle o twórczości Hasa, nie tylko w tym filmie. Czy jednostkowy los jest rzeczywiście nieprzetłumaczalny? W pewien sposób później Has rozwinie ten problem różnych konfrontacji losów wojennych polskich w filmie Szyfry. Właściwie te dwa filmy, Jak być kochaną i Szyfry, stanowią coś w rodzaju dyptyku. Ja bardzo żałuję, że film Szyfry nie jest puszczany na Akademii Polskiego Filmu, bo jest to naprawdę jeden z tych filmów, które są gdzieś przykryte trochę innymi dziełami Hasa i innymi polskimi filmami z tego okresu, a jest również filmem, no, arcydziełem. Nie waham się użyć tego określenia i stanowi coś w rodzaju uzupełnienia dyptyku, prawda, łącznie z Jak być kochaną. Ale to tak na marginesie. Tu zasygnalizowałem ten problem kontekstu wojennego, ale wydaje się, że z biegiem czasu narracji coraz ważniejszy się staje w tym filmie kontekst powojenny. I otóż Has, zapytany, w jakim filmie jest najwięcej jego własnych doświadczeń, powiedział takie słowa. Przede wszystkim Jak być kochaną, ale dotyczą one nie tyle okupacji, co czasów stalinowskich. Cybulski tam mówi o męce czekania. Czekać, ciągle mi mówią, że trzeba czekać. To jest właśnie doświadczenie tamtych lat. Za okupacji człowiek nie bał się odezwać do przyjaciela. Nie było podwójnego myślenia, podwójnej moralności. To była sprawa nowych czasów. I Has wydaje się, że w pewien sposób aluzyjnie, konstruując właśnie bardzo precyzyjnie swój film, daje nam o tym do myślenia. W tym filmie następuje takie bardzo znaczące zagęszczenie pewnych motywów, wprowadzenie postaci drugoplanowych, które się wzajemnie uzupełniają i skrótowe zarysowanie właśnie tła historycznego i tego, jak się zmienia sytuacja głównych bohaterów. Ja bym zwrócił Państwa uwagę na taką jedną z końcowych scen, która się będzie rozgrywała w knajpie czy w kawiarni. To jest niezwykle ważna scena, bo ona w jakiejś mierze tworzy przestrzeń różnych warstw pamięci, jeżeli można, i perspektyw pamięci. To już nie będzie tylko indywidualna pamięć Felicji, ale również pamięć o tym, co się stało tego drugiego bohatera, czyli Wiktora Rawicza, i również szerzej rozumiana pamięć, zbiorowa, polska pamięć. Pojawi się tam właściwie ta sama historia i różne zupełnie na nią spojrzenia, skonfrontowane ze sobą. Wejdziemy również w przestrzeń pewnego mitu polskiego, mitu bohaterskiego. Na ogół mówi się, że Wiktor Rawicz jest grany przez Cybulskiego, jest takim odwróceniem tego mitu bohaterskiego, prawda? No wiadomo, że mamy tutaj Cybulskiego, który oczywiście wszystkie swoje role po Popiele i Diamencie gra z pewnym ciężarem Maćka Chojmickiego, prawda? I tutaj wydaje się, że również Has w pewien sposób nawiązał w tej scenie właśnie do słynnej sceny z kieliszkami w Popiele i Diamencie Wajdy, gdzie dwaj bohaterowie oczywiście uruchamiają całą tą sferę pamięci o poległych swoich kolegach w Powstaniu Warszawskim, a zarazem gdzie znowu się pojawia ten mit ofiary za ojczyznę, prawda? Ten romantyczny mit ofiary za ojczyznę. Wydaje się, że w filmie Hasa w jakiś sposób ten mit zostaje przenicowany. Ale nie tylko to. W Popiele i Diamencie, w tej scenie z kieliszkami, towarzyszyło rozmowie bohaterów, towarzyszyła pieśń patriotyczna Czerwone Matki pod Monte Cassino. Tu ta pieśń znowu się pojawi, ale w zupełnie innym wykonaniu i w zupełnie innej sytuacji. W czasie powojennym, ileś lat już tam po wojnie, prawda, kiedy w zasadzie nastąpiło... A w jaki sposób... Zobaczycie, kto śpiewa tę pieśń, w jakiej sytuacji, to będzie czytelne. Myślę, że te moje słowa stają się jaśniejsze. Has nam pokazuje, w jaki sposób symbole, prawdziwe symbole gubią swój sens i znaczenie. W pewnej sytuacji, w pewnym kontekście czasu historycznego, no i niewątpliwie przyczyniają się do tego ludzie. Już chyba nie główni bohaterowie, ale ci ludzie, którzy ich
otaczają tak naprawdę. Oczywiście mamy tutaj różnicę pomiędzy bohaterami Popiołu i Dementu i główną bohaterką. Bohaterka jest, tam byli to żołnierze jednak, prawda? Też uwikłani w ten tragiczny splot wydarzeń. Tu mamy jednak samotną kobietę, milczącą kobietę, która nie może tak naprawdę powiedzieć, wyjawić całej prawdy o swoim losie. To jest następna sytuacja, którą trzeba tutaj wypunktować i chyba zauważyć. Będzie tam taka scena sądu koleżeńskiego nad Felicją, kiedy ona milczy. I to już będzie się działo po wojnie. I mi się wydaje, że tu również jest aluzyjnie, myślę, że Hass tutaj mówi właśnie w kontekście o pewnym wymiarze moralnym czasów powojennych, mianowicie o tym, że istniała pewna dość duża grupa ludzi w polskim społeczeństwie, która nie mogła z różnych przyczyn przekazać prawdy o swoim losie, prawda? Myślę, że ta analogia jest tutaj do zaobserwowania pomiędzy właśnie tym milczeniem Felicji i tym szerszym kontekstem polskim.